Dzień dobry. Dzisiaj mam zaszczyt gościć pana Garego Renarda, który zgodził się brać udział jako wykładowca na naszym festiwalu. Hello, hi. I've just said to the Polish audience that I have a pleasure of hosting you today, also as a teacher of our festival that will take place in August in Poland. So, hello, welcome. Well, thank you, Joanna. Thank you for inviting me to be here. I've never spoken in Poland, but I'm really happy that my first book has been published there, and I'm looking forward to getting the people to know me and for me to know them better. Okej. Gary Renard mówi, że cieszy się bardzo z tego zaproszenia, że będzie uczestniczył w wydarzeniu w Polsce i że będzie mógł mówić do nas w Polsce w zasadzie po raz pierwszy. I cieszy się także, że jego książka została w Polsce przetłumaczona. Mam ją tutaj pod ręką. So I'm just showing the book that is published, yeah, in Polish, as you mentioned. Yes. Gary Renard jest autorem Zniknięcia Wszechświata, książki, która się bardzo spodobała. Mam wrażenie, że wielu z nas. No i mam na ten temat pewnie kilka pytań, także zobaczymy. Zapytam, jak ta książka wpłynęła na życie Gary'ego Renarda. Okay, so I've said that the book is translated into Polish, and many of us probably read it and liked the book. And I was just wondering if how did it change your life? Yeah, this whole experience with the book. You have been guided for 9 years, as I read, yeah, to write it. Yeah, it changed my life completely, because I was living a very quiet life for a long time in this place called Maine. And when the book came out, all of a sudden I went from a very quiet life to a very busy, very loud, very complicated kind of a life. It was very different. Okay. No, zmieniło się życie od bardzo cichego i spokojnego życia na przedmieściu do życia bardzo aktywnego i takiego głośnego, no, pod wpływem wydania właśnie tej książki. And how was the experience, yeah, of meeting the Arten and Pursach? How was it? Well, that was a great experience. I didn't expect it. And I was meditating in my living room, and I opened my eyes, and there were these two people, or at least I thought they were people. They looked like real people, sitting there on my living room couch. Zapytałam też, jakie to było doświadczenie spotkać dwóch mistrzów niebowstąpionych, Arten i Pursach. Gary zaczął opowiadać, że siedział po prostu sobie w salonie i medytował, otworzył oczy i nagle tam byli po prostu. Yeah. It was this beautiful, amazing, exquisite, wonderful, fantastic looking woman was sitting there, and some guy, I didn't care about him, but it was really interesting. And the reason I think that I wasn't, afraid was because they just looked so peaceful. The looks on their faces were so peaceful and kind that I could tell that there wasn't anything to be afraid of. Okej. Gary wspomina, że po otwarciu oczu te dwie postacie to była kobieta i mężczyzna. I mówi, że kobieta była wspaniałą, piękną, cudowną istotą, natomiast mężczyzna nie za bardzo się troszczył, jak on tam wygląda. Natomiast powód, dla którego był spokojny i nie przestraszył się tego doświadczenia, to jest właśnie ten spokój, który oni razem ze sobą wnieśli. Even my dog, who usually barked at everybody and everything, didn't bark at them. Just sat there and looked at him because she was fascinated by them.
Okej. Nawet pies, który z reguły szczekał na wszystkich, siedział spokojnie i po prostu tak samo jak Gary Renard zafascynowany patrzył na nich. Yeah. And they appeared to me off and on over a period of 9 years. And it took me another year after that to finish the book. So it was really, 10 years altogether. And that whole time, I didn't even know if the book would ever be published. Mhm. Proces spisywania książki trwał 9 lat, potem jeszcze rok redagowania. I przez cały ten okres, który był dosyć długi, nie wiedział, że ta książka zostanie opublikowana. But then they told me what to do with it. And so that worked out pretty well, but I had no idea about what was to come after the book was published. Okej, ale powiedzieli mu, co robić, to znaczy wydali taką wskazówkę, żeby książka została opublikowana, no natomiast nie uprzedzili, co będzie się działo, kiedy ona już wyjdzie drukiem. And my publisher had me go on the internet to talk about the book and let people know about it. Mhm. I wydawca w internecie rozgłosił wydanie tej książki. And at first, the people on the internet weren't very nice. I z początku ludzie w internecie nie byli za mili. And of course, they hadn't read the book anyway. They just liked to put people down and criticize people. Aha, to byli tacy ludzie, którzy nie przeczytali tej książki, ale po prostu lubili krytykować i sprowadzać innych w dół. But what that did was it created a little bit of controversy about the book. Ale z tym pojawiła się tak zwana odrobina kontrowersji dotyczącej książki. So the people in the American A Course in Miracles community started to hear about the book. Więc ludzie znający się na kursie cudów dowiedzieli się o książce. And they started to read it, and most of them really liked it. I zaczęli ją czytać i większość z nich naprawdę ją polubiła. So the book started to catch on and become popular. Więc książka stała się szybko bardzo popularna. Yeah. So right from the beginning, I had this group of people who really liked the book, and I had another group of people who hated me. Okej. Więc od razu na początku była grupa ludzi, jedna, która uwielbiała tą książkę i Gary'ego Renarda, a jedna grupa ludzi, która go nienawidziła. And I didn't expect that. I didn't realize that I was going to have a lot of forgiveness opportunities as a result of this. Okej. Nie wiedziałem, że tak będzie. Nie wiedziałem, że jako rezultat, efekt tej książki będę miał wiele okazji do wybaczania. But that was my path of forgiveness, to try to forgive all of these people. And the first 6 months or so, when the book was out, it was a little hard because I was on the internet a lot. Mhm. Mówił jeszcze na początku o tym wybaczaniu, że starał się cały czas wybaczać tym ludziom. Pierwsze 6 miesięcy było dosyć trudne, bo cały czas był w internecie. Mhm. Now, I didn't want to go out and speak in front of people. Nie chciałem wychodzić do ludzi i mówić do ludzi. And I refused to do that for the first 6 months that the book was out. No, i odmawiałem mówienia do ludzi przez pierwsze 6 miesięcy po wydaniu. But then this woman in Boston convinced me that people had questions about the book. And if I didn't answer those questions, then people would make up their own answers. Ale pewna kobieta w Bostonie zachęciła go, mówiąc, że ludzie mają po prostu wiele pytań dotyczących książki. Jeżeli na nie nie odpowie, to oni sobie wymyślą swoje odpowiedzi. And she said, you got to speak in person, at least once. You got to try it at least once. Musisz mówić osobiście o tej książce przynajmniej raz, powiedziała. So I did, and I was really surprised at the people who came and how, kind and supportive and loving they were. I był zaskoczony tym, że ci wszyscy ludzie, którzy przyszli,
Byli po prostu mili, uprzejmi, wspierający i kochający. And I actually enjoyed answering their questions, and they were very good to me. I bardzo podobało mu się odpowiadanie na te pytania. To było bardzo dobre doświadczenie. So that was the beginning of my speaking career. To był początek kariery jako mówca. And I've been doing it for 20 years. I od 20 lat to robię. And I've been all over the world. I byłem na całym świecie. And today the book is in 24 languages. I obecnie książka jest przetłumaczona na 24 języki. And I never could have expected that either. I tego również nie mogłam się spodziewać. Yeah. So my teachers, Arden and Persa, they knew what they were doing. Więc nauczyciele Arten i Pursa wiedzieli, co robią. I didn't know what I was doing, Ja nie wiedziałem, co robię. Okej. but they knew what they were doing. Ale oni wiedzieli. And it worked out pretty good. I to wyszło całkiem nieźle. And today I've written 4 books, and I'm working on my 5th. I napisałam już 4 książki i pracuję nad 5. And it's all been with Arden and Persa. I wszystkie razem z tymi samymi mistrzami w niebo wstąpionymi. Arten i Pursa. When I finished the first book, I thought that would be the only one. Kiedy skończyłem pierwszą książkę, myślałem, że to będzie jedyna. But then they surprised me and appeared to me again and told me there was going to be a second book. Ale kiedy skończyliśmy pierwszą książkę, zaskoczyli go, powiedzieli, że będzie następna. So then I thought, maybe there's going to be a trilogy. Maybe there's going to be 3 books. Więc pomyślałem sobie, może będzie trylogia. So when the third book was over, I was sure that that was the last one, that was the end of it. Aha, i kiedy wydaliśmy trzecią książkę, byłem pewien, że przygoda się skończyła. But then I made a mistake. I asked them a certain question because I also talked to them in my mind. I również rozmawiam z nimi w swoim umyśle, więc zadawałem im też pytania. And I asked them, how did Jesus get to be Jesus? How did Buddha get to be Buddha? What would they like in other lifetimes before they were Jesus and Buddha? Aha, i zadał im na przykład pytanie, jak to się stało, że Jezus stał się Jezusem? Jak to się stało, że Buddha stał się Buddą? W tym sensie, że co z poprzednimi wcieleniami, jacy byli wcześniej? And the answer to that question turned out to be a whole book. I odpowiedź na to pytanie okazała się być całą książką. So that's how the 4th book happened. I w ten sposób pojawiła się 4. książka. And I thought that was probably the last book. I myślałem, że może jest ostatnia. But then they told me, well, actually, there's another one. Ale powiedzieli, jeszcze jedna. Now, the reason that I think that this might be the last book I powód, dla którego myślę, że ta może być ostatnią książką, is because it's about going all the way home. It's about finishing the job and awakening to enlightenment. jest to, że ta książka jest o powrocie do domu, o przebudzeniu, o oświeceniu. So that's why I think that this might be the last one. I dlatego myślę, że to może być ostatnia książka. But I don't really know because it's not up to me. It's up to them because Arden and Persa are really the Holy Spirit. Ale to nie zależy ode mnie, to zależy od nich, bo oni, Arten i Pursa, są Duchem Świętym. What happens is the Holy Spirit, has to take on some kind of a form in order to communicate with us. To, co się wydarza, to to, że Duch Święty musi przyjąć jakąś formę, żeby móc się z nami komunikować. A Course in Miracles, which is the subject matter of most of the books, Kurs Cudów, który jest podstawą i częścią fabuły większości z tych książek, każdej z tych książek w zasadzie, it says about the Holy Spirit
his is the voice for God and has therefore taken form. Mówi, że Duch Święty jest głosem Boga i potrzebuje czasem przybrać formę. This form is not his reality. Ta forma nie jest jego rzeczywistością. So the Holy Spirit's reality is still spirit. Rzeczywistość Ducha Świętego to on jest nadal bycie duchem. But in order to communicate with us, it has to take on some kind of a form, or else we'd never be able to hear it. Ale po to, żebyśmy mogli go usłyszeć, musi przybrać jakiś rodzaj formy. For most of us, most of the time, that form could simply be thoughts that come into your mind. Dla większości z nas ten głos ducha objawia się w postaci myśli. That's how most of us hear the Holy Spirit most of the time. Większość z nas tak komunikuje się z Duchem Świętym poprzez myśli. But once in a while, all through history, the Holy Spirit will appear in different forms. Ale raz na jakiś czas Duch Święty objawia się w innych formach. So the Holy Spirit could show up as an angel, Więc Duch Święty mógłby się pojawić na przykład jako anioł, or a saint, albo święty, or the Virgin Mary. albo Maryja Dziewica. And in many different ways, the Holy Spirit will communicate with you in a way that is the best for you. Czyli w wielu formach Duch Święty komunikuje się z nami w takiej formie, która jest dla nas najodpowiedniejsza. You know, the Holy Spirit will communicate with you in a way that you can accept and understand without fear. W taki sposób będzie się z nami komunikował, żebyśmy mogli zrozumieć i bez strachu się z nim komunikować. But the reality behind the appearance is always the Holy Spirit. Ale rzeczywistość poza tą formą jest zawsze Duchem Świętym. So even though I thought that Art and Persa were people at first, Więc najpierw, mimo tego, że myślałem, że Arten i Pursa są ludźmi, I came to understand that what they really are is the Holy Spirit appearing as Arten in Persa. zrozumiałem to w końcu, że oni są tylko personifikacją, ucieleśnieniem Ducha Świętego. And they looked very real, Wyglądali bardzo rzeczywiście. Tak, but so do we. tak jak my. And we're not real. A my nie jesteśmy rzeczywiści. We just think we are. Tak nam się wydaje tylko. Course in Miracles asks you, who is the you who are living in this world? Kurs Cudów pyta ciebie, kim jesteś ty, który żyjesz na tym świecie? It says, spirit is immortal, and immortality is a constant state. Mówi, że jesteśmy nieśmiertelni i nieśmiertelność jest stałą rzeczą. Trwałą. So what you really are is spirit, just like the Holy Spirit is. Więc to, czym naprawdę jesteś, to jesteś duchem, dokładnie tak jak Duch Święty. And this body that you think is you is just an illusion. Więc to ciało, w którym myślisz, że jesteś, jest tylko iluzją. And it's the Holy Spirit's job to teach you how to forgive the entire illusion. Więc Duch Święty uczy cię, jak wybaczyć tą całą iluzję and undo this thing called the ego, which is based on the idea of separation. i odczynić tą całą ideę tak zwanego ego, która jest oparta o oddzielenie. And by undoing the ego, eventually you will return to an experience of your true reality of spirit. I w tym doświadczeniu odczyniania ego pokaże się taki moment prawdziwej rzeczywistości tego, kim naprawdę jesteś, czyli duchem. And you know what the disappearance of the universe is about is exactly how to do that. I to, o czym jest zniknięcie wszechświata, to jest właśnie to, jak to zrobić. Course in Miracles says salvation is undoing. Kurs Cudów mówi, że zbawienie to jest odczynianie.
what you do is you undo the false you. To, co robisz, to odczyniasz fałszywego siebie, Which is a process. co jest procesem. And someday the job will be done. I pewnego dnia proces się zakończy. And after you completely undo the false you, the real you will be all that's left. I jak odczynisz ten proces kasowania, odczynania swojego fałszywego siebie, proces się zakończy, znajdziesz prawdziwego siebie. And you don't have to do anything about the real you. The real you is already perfect. I nie musisz niczego robić z tym prawdziwym sobą, bo prawdziwy ty już jest doskonały, doskonała. Because the real you is exactly the same as your source. Bo prawdziwy ty, prawdziwa ty jest dokładnie taka jak twoje źródło. And your source is God. A twoim źródłem jest Bóg. Which means that you will return home. You will go home to God. Co oznacza, że powrócisz do domu, do Boga. But in order to do that, you need to awaken from what the Course calls a dream. Ale żeby to zrobić, musisz się przebudzić z tego, co kurs nazywa snem. So this body and this world that we appear to live in is actually just a dream. Więc to ciało i ten świat, w którym rzekomo jesteśmy, to jest tylko sen. Now, the idea that the world is an illusion is a very old idea. Więc ten pomysł, ten koncept, że świat jest tylko iluzją, to jest już znany od dawna. And you see it in Hinduism and Buddhism and in other teachings. I widzisz to w hinduizmie, w buddyzmie i w innych naukach. But A Course in Miracles refines that idea into the idea that this is a dream that you will awaken from. Ale Kurs Cudów redefiniuje ten koncept jako coś, z czego można się obudzić. And it's that awakening that is enlightenment. Mój przebudzenie to jest oświecenie. When Buddha said, I am awake, that's what he was talking about. Kiedy Buddha mówił, że jestem obudzony, właśnie o tym mówił. He didn't mean that he was more awake in the dream. Nie miał na myśli tego, że jest bardziej obudzony w tym śnie. He meant that he had awakened from the entire dream. On miał na myśli to, że obudził się z całego snu. You know, great masters like Jesus and Buddha realized that the world is not being done to them. They realized that the world was being done by them. I wielcy mistrzowie, tacy jak Jezus czy Buddha, wiedzą, że świat im się nie przydarza, tylko że oni kreują świat, rzeczywistość swoją. If the world is being done to you, then you're a victim of the world. Jeżeli świat tobie się przydarza, to oznacza, że jesteś ofiarą tego świata. But if the world is being done by you, that puts you in a position of cause and not effect. I jeżeli ty jesteś przyczyną swojego świata, to jesteś przyczyną, a nie skutkiem. Ty kreujesz. That's why A Course in Miracles teaches this is a course in cause and not effect. Dlatego Kurs Cudów uczy, że to jest kurs o przyczynie, a nie o skutku. There's no power in being a victim, Nie ma mocy w byciu ofiarą, but there's a lot of power in being a cause. ale jest wiele mocy w byciu przyczyną. So eventually through my books, my teachers taught me A Course in Miracles, and they taught me how to completely change the way that I look at things. I moi nauczyciele poprzez książki nauczyli mnie zupełnie innego postrzegania świata i rzeczywistości. And that's what I'll be talking about during the conference at the end of August. I o tym będę mówił na konferencji na koniec sierpnia, 25-29 sierpnia.
there's a way of looking and being in the world that will completely change your experience of life. To jest sposób patrzenia na świat, który zupełnie zmieni twoje doświadczenie życiowe. And it takes a while to explain it. I troszeczkę wymaga to czasu, żeby to wyjaśnić. But I love to talk about my teachers and the course and the things that they say in my books. Ale uwielbiam mówić na ten temat o kursu cudów i o tym, co spotkało mnie dzięki mistrzom nauczycielom. And it leads to two totally opposite experiences. To są dwa różne doświadczenia. Most people are experiencing that this is them and that they're a body. Większość ludzi doświadcza tego, że to jestem ja, to ciało. But the course teaches I am not a body, I am free. Ale kurs uczy, ja nie jestem ciałem, jak jedna z lekcji, jestem wolna. For I am still as God created me. Jestem dokładnie taki, jakim stworzył mnie Bóg. Now, the course uses the word spirit a little bit differently than the way that other people use that word. Kurs cudów użyła zwrotu duch, troszeczkę w innym znaczeniu niż większość ludzi. Most people, when they think of the word spirit, they think of themselves having like a soul. Większość ludzi używa tego w rozumieniu duszy, jakby oni mieli duszę. So if I die, there's this thing that goes on after me that we call a soul. And this soul, well, it looks, suspiciously like the body that it just left. Okej. I jak umrzemy, to coś, co nazywamy duszą, po prostu opuści ciało i tak podejrzanie wygląda w podobnej formie jak ciało trochę. But that's not the way that the Course thinks about spirit. Ale to nie jest sposób rozumienia ducha, o którym jest mowa w kursie. That idea of an individual soul is still a separation idea. Ten koncept duszy jest nadal częścią idei oddzielenia. It's still an idea of individuality and separation. Nadal ideą indywidualności i oddzielenia. The Course teaches that spirit is not a partial attribute. It's not a partial thing. Kurs cudów uczy, że duch nie jest częścią czegokolwiek. So spirit is not part of it. It's all of it. Więc duch nie jest częścią, jest wszystkim. Perfect oneness. Doskonałą jednością. The same as God. Tak samo jak Bóg. The same as heaven. Jak niebo. The Course describes heaven as the awareness of perfect oneness. Kurs cudów opisuje niebo jako świadomość doskonałej jedni. So you become aware of what you really are and where you really are, which is at home with God. I zaczynasz być świadomym tego, kim jesteś i że jesteś w domu jednym z Bogiem. Now the truth is you're already there. You never left. I prawda jest taka, gdzie jesteś już w domu, bo nigdy nie opuściłeś domu. But you're having this dream. Ale masz ten sen. The Course says you are at home in God, dreaming of exile. Kurs cudów mówi, że jesteś w domu już, w Bogu i tylko śnisz o wygnaniu. But perfectly capable of awakening to reality. Ale jesteś całkowicie zdolny do przebudzenia się do rzeczywistości z dużej litery. So reality is here right now. Więc rzeczywistość jest tu, teraz. Heaven is here right now. It hasn't gone anywhere. Niebo jest tu, teraz, nigdzie sobie nie poszło. But it's out of our awareness. Ale może być poza naszą świadomością. It reminds me of something that Jesus said 2,000 years ago, which you can see in the Gospel of Thomas. W przypowieści świętego Tomasza Jezus powiedział 2000 lat temu. The disciples went up to Jesus and we were anxious. We asked him,
when will the kingdom come? When will the kingdom come? I apostołowie przybiegali podekscytowani do Jezusa i pytali go, kiedy nadejdzie królestwo, kiedy w końcu nadejdzie królestwo. And he said, well, it will not come by watching for it. It will not be said, behold here or behold there. Ono nie przyjdzie poprzez czekanie na królestwo. Poczekajcie jeszcze trochę tu albo tam i ono przyjdzie. He said, rather, the kingdom of heaven is spread out upon the earth, and people do not see it. Królestwo niebieskie już jest na świecie, tylko ludzie go nie widzą. Now, the reason that people don't see it is because it's out of their awareness. I powód, dla którego ludzie go nie widzą, to to, że nie mają go w świadomości. Nie zdają sobie And when he said see it, he meant the reason they don't experience it is because it's out of their awareness. Jest poza świadomością, więc ludzie nie doświadczają tego królestwa teraz. That's why the Course talks about removing the blocks to the awareness of love's presence, which is your natural inheritance. Więc kurs cudów mówi o usuwaniu blokad na drodze do naturalnego dziedzictwa, którym jest miłość. Your natural inheritance is nothing less than the kingdom of heaven. Twoje naturalne dziedzictwo jest niczym mniej, niczym więcej niż królestwem niebieskim. And it's yours. You don't have to earn it. I już jest twoje, nie musisz sobie zasłużyć. God gave it to you as a gift. Bóg ci dał jako dar to królestwo. If you give me a Christmas present, I don't have to earn it. Jeżeli ty mi dasz prezent na Boże Narodzenie, to ja nie muszę sobie zasłużyć na ten prezent. It's mine. You gave it to me. Jest już mój, dałeś mi go. And heaven is yours. But you do have to awaken to it. Więc niebo już jest twoje, tylko potrzebujesz się do tego przebudzić. And you do that by undoing the ego. I robisz to poprzez odczynianie ego. The ego, which is the false you, is based on the idea of separation. To ego, fałszywe, małe ja, jest oparte o ideę oddzielenia. And A Course in Miracles is based on the idea of oneness. A kurs cudów jest oparty o ideę jedności. That's why this is the spirituality of the future. To jest duchowość przyszłości. Because this spirituality is very much in harmony with quantum physics. Ta duchowość jest w harmonii na przykład z fizyką kwantową. The old Newtonian physics, which most things are based on, Większość fizyki newtonowskiej, na której się większość rzeczy w świecie opiera, is still based on separation because you have a subject and an object that are still separate from each other. bo masz w fizyce newtonowskiej masz przedmioty, które są od siebie oddalone. And if you have a subject and an object, you no longer have perfect oneness. I jeżeli masz dwie rzeczy, które są od siebie oddalone, to nie jesteś w doskonałej jedności. You have two-ness. Masz dwójkę na przykład. And what the Course does is it undoes that whole subject and object and separation thing. I kurs cudów odczynia to oddzielenie, dwójkowe, trójkowe, te przedmioty, które są od siebie oddalone. And it returns you to the idea of oneness. I pozwala ci wrócić do tej idei jedności jedni. And eventually the idea of oneness with God. I w końcu do idei jedni z Bogiem. Because what you really are is immortal. Bo to, czym jesteś naprawdę, to jest nieśmiertelność. It's invulnerable. Nienaruszalne to jest. It's something that can't be threatened or touched by anything in the universe of time and space. To jest coś, czego nie można dotknąć, nie można temu zagrozić w jakiejkolwiek formie w czasie i przestrzeni. What you really are is bigger than the universe of time and space.
To, czym jesteś ty, jest większe niż kosmos czasu i przestrzeni, because all of it is in your mind. bo wszystko to jest w twoim umyśle. You made it up, Wymyśliłeś to, but God does not make illusions. ale Bóg nie tworzy iluzji. God is perfect love. Bóg jest doskonałą miłością. And this kind of perfect love exists only in heaven. I ta doskonała miłość istnieje tylko w niebie. But it's possible to experience it even while you appear to be here. Ale możliwe jest doświadczenie tego, nawet kiedy jesteś tutaj. And this is the experience that A Course in Miracles is directed toward. I to jest doświadczenie, w które kieruje nas kurs cudów. And we are all going home. I wszyscy wracamy do domu. The question is, how long do you want to delay it? Pytanie brzmi, jak długo chcesz to odwlekać? How long do you want to prolong your suffering? Jak długo chcesz przedłużać swoje cierpienie? Because it's what you believe in that will affect you. Bo dotykać cię będzie to, w co wierzysz. And people have invested their belief in the wrong place. I ludzie z reguły inwestują w wiarę w niewłaściwe rzeczy. And what my teachers in the course do is it teaches us how to take that belief back. I uczymy się odczyniać te przekonania. And put that belief where it belongs. I włożyć je tam, gdzie jest jego miejsce. Which is why the course says, be vigilant only for God and his kingdom. Dlatego kurs cudów mówi, bądź czujny jedynie na Królestwo Niebieskie. Now, that's not always easy. To nie zawsze jest łatwe. And that's part of what I'll be talking about at the end of August. I to jest część tego, o czym będę mówił pod koniec sierpnia. And of course, I explain in my books quite a bit about the experiences that I was going through at these different times and how I tried to apply the course's kind of forgiveness in my life. I w swoich książkach opisuję swoje doświadczenie, jak to było u mnie z odczynianiem ego w moim życiu. So I'll be giving real examples as to how to do this. Więc będę podawał prawdziwe przykłady, jak to zrobić. So that's about it for today. I to na dzisiaj byłoby tyle. It's a beautiful sunny day here in California. Mamy słoneczny, piękny dzień w Kalifornii teraz. And I promised my wife Cindy that I would take her out to lunch. I obiecałem żonie Cindy, że zabiorę ją na lunch, So I have to go. więc muszę już lecieć. But I will be looking forward to speaking to you at the end of August. Ale z przyjemnością będę ponownie z wami pod koniec sierpnia na festiwalu. And I hope that in the meantime, maybe some of you will read the book if you haven't already. I mam nadzieję, że do tego czasu część z was przeczyta książkę, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Because it explains a lot. Bo wyjaśnia wiele. Many people have told me that if you read this book, it will save you 20 years in your study of A Course in Miracles. Ludzie mówili mi często, że przeczytanie tej książki zaoszczędza im 20 lat studiowania kursu cudów. So I hope you'll do that, and I hope that you'll take part in the conference at the end of August. Mam nadzieję, że to zrobicie i że będziecie też częścią naszego festiwalu pod koniec sierpnia. And I want to thank Joanna for all that she's done for the book and for me. I dziękuję też Joannie za to, co zrobiła dla mnie i dla książki. Sometimes you plant a few seeds and they grow. Czasami zasiewam jakieś ziarno i ono po prostu wzrasta. So thank you all very much, and I'll see you again soon. Dziękuję bardzo i do zobaczenia wkrótce.
Okay, wow, that was amazing. Thank you so much for your time and that you agreed to be part of our festival. I'm really looking forward to seeing you there. And by Me too. chance, the first title of the festival was the unity, the oneness that you spoke, and the Mhm. place, the name of the town in which the festival takes place in Polish means like coming back home, Oh, like going home. So it's a bit that's of a nice. difference, but for me it's lovely that it works this way as well. Well, that's great. I like that. Powiedziałam też, że festiwal odbywa się w miejscowości Tuchom, co po angielsku możemy przetłumaczyć jako Tuchom, czyli powrót do domu. Dla mnie to jest takie drobna koincydencja, która wskazuje na to, że to jest odpowiednie miejsce do zrobienia tego rodzaju wydarzenia. Thank you again very much. I am really deeply touched personally about the soul thing. I had exactly this same concept in my mind, that it's something that will go out when I die. So thank you very much for that. And I'm looking forward, and we're happy you'll be with us. Well, thank you. I'll see you soon. We'll talk soon. Dziękujemy jeszcze raz, do zobaczenia. Ja osobiście jestem zachwycona tą ideą mówienia o duszy, bo wcześniej dokładnie miałam taki sam pomysł. Także po prostu cieszę się, że będzie z nami. I dziękuję każdemu z Państwa za wysłuchanie tego wywiadu i za to, że pewnie się gdzieś kiedyś spotkamy, skoro jesteśmy wszyscy połączeni. Dzięki. Bye. Great. Thank you. We'll see you.